Witam, nazywam się Sławomir Majda, zapraszam na warsztatowe spotkanie dotyczące uwalniania się od wzorców dorosłych dzieci alkoholików, od skutków narkotyzowania się, zażywania rozmaitych narkotyków ziewnych, dożylnych, wlewnych, oddechowych, a także od skutków spożywania rozmaitych alkoholi. Przy okazji wartałoby rozszerzyć też temat o hipnozy i same transy, których często się zapomina, a które jednak wywierają negatywny wpływ, ponieważ jeśli ktoś znajduje się w transie, może być nieprzytomny przez bardzo długi okres, nawet sięgający kilku tygodni lub lat, w szczególnych przypadkach. Pomimo tego, że nie pije, nie pali, ale jednak te transy wywierają negatywny wpływ. Mamy tu osobę, która spożywała narkotyki rozmaitej jakości w Polsce, w Holandii i nie tylko. Chciałaby się tego pozbyć. Jest kilka innych osób, które nie ćpały, nie piły nadmiernych ilości alkoholi. Gawenda okraszona modlitwą, medytacją, to w późniejszej chwili spróbujemy popracować nad tymi wzorcami, ale najpierw krótki wstęp. Jak z tego wyjść, z tych uwikłań? Proszę Państwa, temat jest jeden w zasadzie, czy powiedzmy jedna droga. Praca z modlitwą, praca z medytacją i to wyłącznie do Boga. Nie do bóstw, nie do półbogów, asurów. Nie zwracamy się tutaj do nikogo innego, jak tylko do Boga. I wtedy działa. Ja nigdy nie piłem alkoholi w jakichś hurtowych ilościach, może ze 2 skrzynki by się uzbierało przez całe życie. Nigdy nie paliłem papierosów, nigdy nie ćpałem, natomiast na pierwszej sesji regresingu bardzo byłem zdziwiony, kiedy przez ponad 2 godziny w zasadzie schodziły mi tylko wspomnienia i wzorce dotyczące ćpania, narkotyzowania się. Byłem bardzo z tym zdziwiony. No skąd? Gdzie, kiedy? No ja nie. Poprzednie inkarnacje mojej duszy. Od tamtej pory minęło 16 lat i ciągle pokazują się jakieś wzorce nieprzytomności wywodzące się głównie ze skutków ćpania. Przyjmowania narkotyków różnych, naturalnych, ziołowych, ale też i patrząc na to, co pokazują inne osoby i ich dusze, warto sięgnąć aż do inkarnacji duszy, w inkarnację roślin narkotycznych, takie jak marihuana, mak, jak ziele amerykańskie, kokaina, tak? Tych roślin narkotycznych jest wiele. Dusze inkarnują bowiem nie tylko w ludzi, tak? Czyli nie tylko same kobiety i mężczyzn, nie tylko w zwierzęta, ale i w rośliny, w tym narkotyczne. Skutki są opłakane później, ponieważ komuś, kto po takiej inkarnacji trafia w środowisko ludzi, ciężko jest sobie z tym poradzić. Nawet zwierzęta też sobie ciężko z tym radzą, stanowią zwykle pokarm dla silniejszych, bo widzą postać nieprzytomną, więc jest to łatwy łup do żerowania. Żerował ktoś na tobie? Masz takie odczucie? Tak, mam. Nie wiem, kto to był. Ale mówisz na poziomie duszy czy fizycznie? Na poziomie duszy. Czyli ty widzisz duszę? Zdarza mi się, że widzę. Że widzisz. Warto tutaj też pamiętać przy okazji, o mimowolnym jasnowidzeniu, które otwiera się u narkomanów i alkoholików. Przepiękne obrazy malowane są przez osoby ćpające ayahuaskę. Są bardzo kolorowe, te wizje są przepiękne. Ja sobie na internecie obejrzałem i widzieć coś takiego może byłoby fajne, tylko że skutki są potem straszne, bo nie wiadomo jak z tego wyjść. Praktycznie jeśli ktoś się nie pomodli skutecznie i z determinacją o takie uwolnienie, będzie miał z tym problemy. Ty byś chciał z tym popracować. Mimowolne jasnowidzenie otwiera się alkoholikom, którzy są na transach. Potocznie
czy powiedzmy świadomości ogółu, większość z Państwa spotkała się z opowieściami, że alkoholicy widzą pająki. To chyba każdy z Was to słyszał, tak? Proszę? Białe myszki, węże. I to są autentyczne widzenia. To jest, no ja powiem tak, w widzeniu takich stworzeń nie ma nic złego, o ile się rozumie, z czym to jest związane. Osoba, która ćpa dla wizji. To jest klasyka. Ćpają dla wizji sadhu w Indiach, ćpają dla wizji, dla kontaktu z duszami, z duchami, szamani. I to jest w kolejnej inkarnacji tylko odsłona, czy jakby pokazanie skutku. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, jak wygląda trzecie oko otwierane, czy powiedzmy czakra, która się otwiera. To widzieliście takie coś? Nie widzieliście. Pojawia się taki wąski pasek światła, jak powiedzmy moje 2 palce, może trochę węższy, ale długi, no mniej więcej na taką, na jakieś 50-60 cm. Jeśli się otwiera trzecie oko, to tak, i może się otworzyć czakra serca, czakra seksualna, bądź dowolna inna. Na 10 sekund pojawia się taki słupek, no nie słupek, powiedzmy, owal światła, soczewka, o może bardziej to zbliżone, i ona potem się zamyka, ale nastąpiło otwarcie, czyli ta czakra nie jest trwale otwarta, natomiast Bóg jakby umożliwił jej otwarcie. W danej chwili poszło jakieś światełko i no sukcesywnie, jeśli osoba pracuje z własną duszą, ta czakra otwiera się, otwiera, przy czym, proszę Państwa, czakra, która ma takie otwarcie, no to jest no otwarta, ale można powiedzieć, że biednie. Otwarcie czakry na 2-3 metry to jest takie, no powiedzmy, słabe. Jest otwarte, no coś tam się dzieje, ale to jest czakra niewielka. Kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to już tak można powiedzieć, że no taka osoba to już tam coś sobą reprezentuje, jeśli wypracowała. Także opowieści, jak Państwo słyszycie, że ktoś tam, jakiś gigant duchowy ma 2-3 metrowe czakramy, to naprawdę to jest niewielkie otwarcie. Przy czym warto to jeszcze zweryfikować takie wizje, czy to rzeczywiście ma miejsce. Natomiast czakra otwarta u osoby narkotyzującej się jest otwarta mimowolnie, jest jakby wymuszone otwarcie. To jest taki łom włożony w trzecie oko, tak? I wtedy ta czakra jest czarna. Ona nie jest złota, świetlista, nie jest wypełniona boskim światłem, a jest czarna. Dlatego widzi się negatywy. I dlatego osoby, które piszą o negatywach, piszą piosenki, heavy metal szczególnie, jakieś takie negatywnie nastrojone, czy wzywające do destrukcji, zachęcające do destrukcji, muzyka negatywna jest podparta jasnowidzeniem z trzeciego oka, ale pod wpływem narkotyków, czyli te wizje są czarne, czarne jest trzecie oko. Ja widzę czasami, znaczy no nie tylko ja, wiele osób potrafi rozpoznać, co dany aktor, śpiewak bądź dana osoba spożywa, pod wpływem jakich narkotyków jest. Bardzo łatwo widać opium, opoidy, marihuana, to po prostu w formie takich, no białego takiego mleczka w okolicach płatów mózgu. Może być, trafia się osoba też czasami, która te opium ma w warstwach suchych, całkowicie suche w mózgu. Być może to jest producent, bo ono jest tak przechowywane, to opium, dystrybuowane, albo być może tak dużo już go naskładał, że te opium jest suche. Jeśli widzimy osobę, która spożywa marihuanę, bądź jest od niej uzależniona, może być wsparta na kłączu marihuany, opiera się tak jak na lasce takiej 2-metrowej. Może być las takich za nią, czy powiedzmy sad cały takich ziół. Może być do tego jeszcze ayahuasca, ale nie spotkałem wzorców. Nie wiem, jak wygląda osoba, która zażywa ayahuaskę. Znam kilka osób. One mówią, że spożywają ten narkotyk. Ja nie potrafię rozpoznać, na czym. Niektórzy mówią, że mają zatrucie na czakrze korony wtedy, po ayahuasce. Nie wiem.
nie wiem. Blokada czakry korony jest typowa i od tego też by trzeba było zacząć przy wszelkich medytacjach, modlitwach. W tym miejscu tworzona jest taka, zwykle jest niedrożność w formie zakładki. Jest to pozioma zakładka, może być też w formie kapeluszu, tak jak namiot, nawet ten kapelusz czasem wygląda, indyjski namiot, taki w formie trójkąt, żeby kanał czakrowy był niedrożny i to, co Bóg daje osobowości, no dusza odtrąca właśnie w formie takich zakładek bądź przegród. No różnie to wygląda. Forma udrożnienia takiego kanału przepływu światła od Boga bezpośrednio do serca, do całej istoty duszy, no to trzeba przeprowadzić taką modlitwę. Jest szereg takich uzdrowień, takich modlitw, próśb o udrożnienie. Osobno trzeba pracować nad oprzytomnieniem. I tutaj niezbędny jest zestaw intencji. Tych intencji jest mnóstwo na stronie dotyczących DDA, w tym dotyczących grzybków, dotyczących DDA, dotyczących kosmitów, odlotów w kosmos. Powiem szczerze, ja zrobiłem sobie taką modlitwę przypadkowo dotyczącą same intencje, dotyczące puszczania wzorców odlotów w kosmos, bo takie miałem skojarzenie, że może być taki wzorzec. Jak to zrobiłem, to potem przez godzinę, po kilku dniach nie wiedziałem, jak się nazywam. Po prostu padłem, musiałem leżeć na ziemi, nie byłem w stanie przytomnie no, prowadzić tam warsztatów, akurat się odbywały u mnie w domu i przeleżałem tam pół godziny na kanapie, bo nie układały mi się myśli, głowa potwornie bolała. Skutek ćpania właśnie na wzorce kosmitów. Tak jak mówię, ja nie piję, nie palę, ale gdzieś nie ćpam, w którychś inkarnacjach postać mogła to zahaczyć. Ćpają wszyscy żołnierze karmicznie, będą mieli wzorce ćpania. Ludzie wschodu, czyli jeśli ktoś będzie miał pamięć, że no, żył w Indiach, to tam opoidy, czy powiedzmy te wzorce, te narkotyki makowe, to oni jak u nas kefir spożywają do dzisiaj. To samo było wypromowane w świecie muzułmańskim. Co prawda Mahomet zabronił alkoholu, no ale nie wspomniał o narkotykach, więc to jest też tam dość powszechne. Ćpają wszystkie prostytutki, ćpają lub piją. Nie ma obciążeń prostytucji na trzeźwo. Nikt tego nie robi na trzeźwo. Środowiska gejów zwykle ćpały lub piły. Środowiska zoofilów zwykle ćpały lub piły. No jakieś zboczenia to też nie na trzeźwo i praca, resocjalizacja pedofilów na przykład, czy no jakieś tam próby uwolnienia się lub kogoś od obciążeń, no powiedzmy blokad, czy pomieszania w seksie, bez ruszenia wzorców ćpania karmicznego, no niewiele mogą przynieść pożytku. Jakieś pytania? Czy jest jakieś rozróżnienie pomiędzy narkotykiem, jaki dana inkarnacja bądź obecna brała? Czy na przykład alkohol ma inne obciążenia, a opium inne? A co z obecnie wymyślanymi narkotykami, których kiedyś nie było, jak amfetamina, ekstazy i inne tego typu chemiczne wynalazki, dopalacze? Wiesz co, alkohol pije się na smutno, to jest, powoduje agresję. Natomiast narkoman, jak się już uwali, no to jest szczęśliwy, że ma wizję i on może w tym stanie trwać dość długo. W alkoholu nie ma tak długiego, że tak powiem, leżenia czy kaca na alkoholu. Natomiast wizja narkotyczna może trwać, z tego co wiem, no dość długo i utrzymywanie tego stanu. I to jakby później jest kwestia realizacji przez duszę tych programów. Jeśli ktoś się naćpał i stwierdził, że no fajnie jest coś, bo miał taką wizję, to później pojawia się dążenie u duszy, żeby to doświadczyć, bo osobowość tak wymyśliła. I to są skutki. Natomiast ćpa się jakby bardziej pokojowo, jak pod wpływem, skutki ćpania czy zażywania narkotyków są bardziej pokojowe, jak agresywna postawa pod wpływem alkoholu. Pomimo tego, że tu jest nieprzytomność i tu jest nieprzytomność, życie narkomana może być krótsze jak alkoholika, ale no, natomiast z nowymi narkotykami no jeszcze mnie się nikt nie trafił. Wiem, że do niektórych osób docierają już tam powiedzmy ćpuni z Ameryki,
którzy pomarli. Zresztą też już takie osoby trafiły na spotkania ze mną też. Ale to ja nie widzę różnic. Ćpanie jest ćpanie. Mało tego, osoby, które trafiły do obozu koncentracyjnego niemieckiego i były zagazowane, między innymi za pomocą cyklonu B, one poszły tam, żeby się naćpać tego cyklonu. No bo była fama, że pośród dusz, że będzie nowy narkotyk, że on będzie niezły odlot po tym. No jak już się doświadcza, to wszystkiego. Inkarnacja w mak. Spotkałem osoby, których dusze miały inkarnację w mak. Wtedy no, głowa po prostu jest makówką. Takie osoby są łatwymi postaciami do żerowania przez innych. No bo one nie myślą prawidłowo. Są łatwym łupem do żerowania. No oczywiście blokady narkotyczno-alkoholowe to będą też i na wątrobie, w różnych układach fizycznego ciała. Rozkodowanie tego to jest długi proces, ale da się. Ja myślę tak pół roku pracy tylko z tymi wzorcami, tylko nie zaczynałbym jeśli ktoś zażywa narkotyki bądź alkoholizuje się, to nie zaczynałbym od razu pracy od tych tematów, tylko od wyprostowania ścieżki z Bogiem, czyli praca z modlitwami dotyczącymi Boga, oprzytomnienie duszy i dopiero no powiedzmy dodawać do tego po jakieś 10-15% tych intencji i modlitw dotyczących puszczania wzorców DDA. Po prostu zamuli. Dusza wpadnie momentalnie w nieprzytomność. I tak wpadnie w nieprzytomność. Przy puszczaniu wzorców nieprzytomności, ja jakąś modlitwę nagrałem, dałem ją koleżance, ja pojechałem sobie do sąsiedniego miasta, zaparkowałem auto i potem z tego parkingu jedną kierunkową ulicą pod prąd jechałem, dziwiąc się, czemu na mnie trąbią i mrugają mi światłami. Nie? W ogóle nie kojarzyłem, że jadę pod prąd, nie widziałem w tym nic złego. A z kolei koleżanka, która w tym samym czasie pracowała z tym tekstem, no, napisała mi, że prawie palec sobie odkroiła nożem. Nie kojarzymy takich faktów, gdzie, tak jak mówię, nie ćpam, nie piję alkoholu od lat, nigdy nie ćpałem, nie paliłem papierosów. Bardzo łatwo też, o czym się nie pamięta, pod wpływem narkotyków osoby poddają się też hipnozom i wtedy puszczenie jednego wzorca czy skutków ćpania, picia, a bez uwalniania się od hipnoz może niewiele dać, bo ta nieprzytomność wtedy wywali na wzorcach hipnotycznych, na skutkach bycia zahipnotyzowanymi. Pytania? Czy na przykład jeśli ktoś ma obciążenia narkotyczne i wojskowe, co się z tym wiąże, najpierw należy puszczać narkotyczne, a później wojskowe? Ja bym robił wszystkie równoczesne i jeszcze dołożył prostytucję. Czyli praca nawet z intencjami kobiecego seksu, z intencjami kobiecymi, łącznie z procesem jajczkowania, żeby to wszystko też omówić. Spokojnie do tego podejść, ale maksymalnie wszystko. Najbardziej to pokazane było w czasach II wojny światowej na rosyjskim wojsku, które dostawało wódkę, idąc na samą już bitwę, no żeby oni byli, że tak powiem, no pod wpływem alkoholu, no bo wtedy byli bardziej wyrywni. Tak, godzili się łatwiej na tą śmierć, bo tak jednak się tam chronili przed tym, tak? Człowiek, wiadomo, broni życie. Natomiast jak się napił, no to gieroj. Ale nie było wojen raczej bitew na trzeźwo robionych. To jest niemożliwe. Mogła się zdarzyć, no ale wiadomo, w obozach, jak szła armia, miała tam kilka tysięcy żołnierzy, to zawsze przy tym był obóz, zawsze był przy tym alkohol. Zawsze przy tym były prostytutki. Prostytucji nie uprawia się na trzeźwo, bo po prostu kobiety tego nie wytrzymują. Więc no albo jest ćpanie, albo jest picie. I zmiana płci w kolejnej inkarnacji powoduje to, że zostają wzorce. No, na przykład seksu, żeby uprawiać seks, no to najpierw się trzeba napić, tak? Czy mężczyzna upija na przykład kobietę, no bo tak umie. Tak sam umiał, tak sam był przez wiele inkarnacji, dusza miała takie doświadczenia. Pytania?
To co, może medytacja? Zrobimy teraz krótką medytację dotyczącą puszczania wzorców zatruć narkotyczno-alkoholowych, skutków ćpania. Ja poprowadzę, Państwo nie będziecie słyszeli głosów osób, które się tutaj zebrały, ale no, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał powtarzać za mną w dogodnej chwili, to proszę takie coś zrobić. Można klęczeć, możecie tak jak Państwo tutaj leżeć. Boże dawco życia, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem, prosimy o ochronę dla nas, a także dla wszystkich zebranych, dla wszystkich widzów. Prosimy o to, abyś z sobą wypełnił całą przestrzeń, ku której zwracamy się w tej modlitwie. Prosimy, Boże, też, abyś dopowiedział, co jeszcze, abyś wskazał mnie i mojej duszy, a także wszystkim, którzy korzystają z tej modlitwy, wskazał drogę wyjścia z wszelkich blokad, uwikłań narkotyczno-alkoholowych, a także hipnotyczno-transowych, które mamy, a do których też przyczyniliśmy się u wszystkich zebranych, u wszystkich widzów. Boże dawco życia, prosimy Ciebie wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem, o udrożnienie kanału czakrowego prowadzącego od Ciebie aż do mojego serca, o zdjęcie zeń z nas, z mojej duszy, wszelkich blokad, uwikłań, kapeluszy, rogów, oporów, zaparć i nie tylko ich, które blokują nam, a także widzom, kontakt z Tobą, Boże. Przytomne odbieranie tego, przyjmowanie tego, co Ty dajesz, Boże. Przytomne oglądanie rzeczywistości, przytomne doświadczanie rzeczywistości, jaką Ty stworzyłeś dla nas i dla innych. Prosimy, Boże, o to, wspólnie z moją duszą, z całą naszą istotą, bytem, tworem, abyś uwolnił nas i wszystkich widzów od wszelkich blokad narkotyczno-alkoholowych, hipnotycznych, transowych, od wszelkich kodowań, które my, a także widzowie i osoby tu zebrane, mamy, nasze dusze, mają wkodowane z wszelkich przyczyn, samodzielnie bądź przez innych, w nasze i wszystkich zebranych 21 czakramów głównych, kanały czakrowe, 12 ciał aurycznych, w ciała auryczne, w płaszcze auryczne, w skrzydła duszy, w ich płaszcze i w ich ciała auryczne, w łańcuchy DNA, RNA, wszystkie 12, we wszystkie punkty akupunkturowe, w meridiany, we wszystkie narządy, układy, obiegi energii, materii, w naszych i ich organizmach, w aparaty mowy, w nasze mózgi, muszczki, układy nerwowe, w ich odpowiedniki, w nasze układy krwionośne, w układy wchłaniania, wydalania, w obiegi energii, materii, nasze i ich, w naszą sferę seksualną, sposoby doświadczania, rozmnażania, interakcji z płcią odmienną, w nasze życie codzienne, w relacje, w pracy zawodowej, sposoby zarabiania pieniędzy i nie tylko. Boże dawco życia, ponieważ te wzorce są takimi, które potrafią znieprzytomnić zarówno duszę, jak i osoby, to prosimy o trzeźwość i przytomność dla nas wszystkich na czas bezpośrednio po tej modlitwie, a także na późniejszy okres, kiedy może nastąpić odreagowanie nasze bądź naszych dusz. Prosimy o otwarcie naszych serc, a także serc wszystkich widzów, ich dusz, na trzeźwe i przytomne życie, na trzeźwość w każdym przejawieniu naszej i ich egzystencji. Oddajemy Tobie, Boże, nasze i ich wszystkich wzorce inkarnacji w rośliny narkotyczne, takie jak grzybki, jak
mak, ayahuasca, sporyż, kokaina, wszelkie inne rośliny o hipnotycznym znaczeniu, narkotycznym znaczeniu, przepraszam, a także w rośliny takie jak winogron, bądź inne, z których wykonywany jest alkohol, taki czy inny alkohol. Prosimy o uwolnienie nas od tych wszystkich wzorców, a także o uwolnienie ofiar naszego działania od takich wzorców. Przepraszamy teraz wszystkich, którym sprzedawaliśmy, oferowaliśmy, darowaliśmy rozmaite narkotyki. Często takim wyróżnikiem u władcy było danie komuś działki narkotyku albo alkoholu. Tak naprawdę starał się on w ten sposób dealerem. Przepraszamy za takie działania nasze, mojej duszy. Przebaczamy wszystkim, którzy nas nagradzali działką narkotyku lub alkoholu. Przebaczamy sobie i wszystkim sprawcom naszych nieszczęść pomieszanie życiowe, zbędne inkarnacje, szkodliwe doświadczenia w czasie i przestrzeni, w czasach i półczasach, Boże, we wszystkich wymiarach naszej egzystencji, które przyniosło nam i bliźnim spożywanie przez nas i przez ofiary naszych działań narkotyków, alkoholi, wszelkiego rodzaju znaczenia. Pobłogosław, Boże, nas trzeźwością, przytomnością, a także ofiary naszych działań. Wskaż drogę wyjścia z tego. Przepraszamy Ciebie, Boże, wspólnie z moją duszą, a także przepraszamy ofiary naszych działań za bałwochwalstwo, którego staliśmy się promotorami. Myśleliśmy, że jesteśmy beneficjentami, a staliśmy się też ofiarami. Przepraszamy Ciebie, Boże, za czczenie różnych bóstw, trzygłowych, wielogłowych, wielorękich, za czczenie penisów, pochew, za kult boskich matek, różnych postaci, które siebie ogłosiły bogami i nie tylko, za promocję takich postaw. Przepraszamy Ciebie, a także ofiary naszych działań. Prosimy o przytomnienie dla nich i dla nas. Prosimy, Boże, o pełen detoks dla nas i dla ofiar naszego działania. O detoksykację naszych dusz, istot, bytów, tworów, ciał, energetyki. O to, Boże, abyś dał to wszystko, co masz lepszego od wszystkich wzorców ćpania, narkotyzowania się, spożywania narkotyków, alkoholi, od ulegania hipnoz, transów, kodowaniom różnym. Prosimy o to, abyś dał nam i ofiarą naszych działań to wszystko, co masz lepszego. Prosimy też, Boże, o ochronę dla nas od tych wszystkich, którzy chcieliby dalej nas narkotyzować, alkoholizować, utrzymywać w nieprzytomności, we wszelkich celach, również w celach takich jak próby czy chęci władania nami. Oddajemy Tobie, Boże, wszelkie umowy, ślubowania, porozumienia, inicjacje, które moja dusza, ja, cała nasza istota, także ofiary naszych działań przyjęli od nas, a my od innych oczywiście. No i też od samych siebie w formie autohipnozy czy autokodowań zostały nam i innym narzucone pod wpływem ćpania, pod wpływem, kiedy znajdowaliśmy się i inni znajdowali się pod wpływem narkotyków, alkoholi, hipnoz. Przebaczamy sobie stosowanie takich pomagaczy znieprzytamniających. Przebaczamy wszystkim, którzy nam to promowali. Przepraszamy wszystkim za taką promocję, za stosowanie tego. Oddajemy Tobie, Boże, wszystkie nasze wizje i ich skutki narkotyczno-alkoholowe, a także hipnotyczne, które przyszło nam realizować lub które jeszcze nie zostały zrealizowane, a szykują się do realizacji. Rezygnujemy z nich na trzeźwo i przytomnie.
Prosimy, Boże, ponownie, abyś dopowiedział, co jeszcze. Prosimy o Twoje boskie prowadzenie dla nas, dla ofiar naszego działania, dla mnie, dla mojej duszy, całej naszej istoty, bytu Twora, dla wszystkich widzów. Prosimy o bezpieczeństwo pełne, aby nie było żadnego pomieszania, Boże. Ale też wskaż drogę każdemu z osobna, jak wyjść z naszych, jak oni mają wyjść z własnych uwikłań. Z uwikłań karmicznych, ale też z uwikłań z obecnej inkarnacji duszy. Tu i teraz. Dziękuję.